Siemanko! I jak zwykle na farcie zdążyliśmy na łódkę. Dojechaliśmy tutaj o 11:00, 11:00 miała odpływać. Mówimy, poczekajcie. I poczekali. 11:02 odpływamy. Ale farcik, jak zwykle. Płynąłem właśnie na przepiękną wysepkę Khao Yao Yai. Płynąłem tam w dwóch sprawach. Pierwsza, żeby troszkę odpocząć, za niedługo ruszam na wyprawę, także chcemy się zrelaksować. A druga, rozglądnąć się za pewną rzeczą, ponieważ mamy plany na przyszłość związane właśnie z tą wyspą. No i dopływamy. Głównym sponsorem kanału jest marka SFD Suplementy Diety najlepsze na rynku. Użyj kodu WOJOWNIK10, aby dostać 10% zniżki. Sponsorem kanału jest wypożyczalnia samochodów. Odkryj auto działające na terenie całej Polski oraz w Hiszpanii. Na hasło WOJOWNIK10 dostaniecie 10% zniżki. Partnerem kanału jest marka Enteros Gel, innowacyjny preparat, wyrób medyczny, który wspiera naturalne procesy oczyszczania. Szukasz najlepszych wycieczek na Phuket, Phi Phi Island, Sanktuarium Słoni, James Bond Island i inne? Napisz do nas na Instagramie. Polacy na Phuket, zapraszamy. Najlepsza agencja nieruchomości na Phuket w Tajlandii. Twins Real Estate Phuket. Pomożemy Ci zmienić życie na lepsze lub dobrze zainwestować pieniądz w nieruchomości z rocznym zwrotem na poziomie od 10 do 12% z inwestycji. Ale ty sobie do tego dobrałaś specjalnie, co? Do kompletu prawie. Taki mamy skuterek i ruszamy. Od razu jak zejdziecie tutaj z pomostu, jak przypłyniecie, na końcu jest wypożyczalnia do jutra za dobę 250 takich batów, czyli 28 zł. Dobra, dojedziemy do hotelu Singsure Villas. Patrzcie, z jakim pięknym widokiem będziemy mieli. Ja kocham po prostu te wystające góry. O, tutaj na dole mamy restaurację, mamy plażę. Dobra, musimy znaleźć recepcję, bo nawet nie wiem, gdzie tutaj jest. Ale to będzie fajny weekendzik. Przygotowane miejscówki na kolację romantyczną. Widać, że lampki są na drzewach, na palmach. Tutaj restauracja. Zaraz właśnie trzeba jakiś obiad zjeść. Ja mam kurczaka z orzechami, chicken cashew nuts i z warzywami. Ale klasyczek pad kat pao, czyli kurczak z bazylią, czyli no i idziemy odebrać sobie pokój. Lekki się odpływ robi, także idziemy od razu do taką świetną miejscówkę, która tutaj jest na Khao Yao Yai. Koh Yao Yai, Koh Yao Yai. Koh, czyli wyspa. Wyspa Yao Yai. Obok jest też wyspa Yao Noi, ale na Koh Yao Noi popłyniemy w sumie następnym razem. U nas jest jeszcze bliżej Phuket. Nie wiem, czy jeszcze szybciej się do niej płynie, czy nie, ale jest jeszcze bliżej. Ona jest praktycznie nad Phuketem widać. Ale to jest tak niesamowite. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak niesamowita jest ta wyspa. To po pierwsze. Ale jeszcze druga sprawa. Ala mierzyła dokładnie, ile zajęło nam od wyjścia z domu do płynięcia tutaj na wyspę. Była to dokładnie godzina i 4 minuty. Samo przepłynięcie 30 minut, bo pół godziny jeszcze do portu jechaliśmy. Także mamy to tak blisko. W przyszłym roku, w tym sezonie będziemy tu na pewno częściej. A może nawet bardzo często. Zobaczymy. Okej. Tutaj jest nasza willa. Oh, wow. Thank you. Zobaczymy,
sypialnia. Wow. Coś pięknego. No, fajnie. Troszkę się tu pozmieniało. Przyjechaliśmy teraz na taki fajny cypelek, gdzie on przy odpływie tak bardzo wystaje, tak, ale to zaraz wam pokażę. Tylko teraz już nie wiem nawet czy nie za bardzo, bo troszkę się spóźniliśmy minimalnie. Ale w ogóle tu można było sobie wjechać skuterkiem zawsze. Tu w ogóle nic nie było. Teraz widzę, że jakieś leżaczki są. Ktoś sobie zrobił taką mini lokalną restaurację. Wygląda ciekawe. Tu nigdy nie było żadnych leżaczków. Fajnie, bo to miejsce naprawdę ma tutaj niesamowite możliwości. Tutaj w ogóle postawić domki, to było coś. Ale raczej ziemi tutaj nikt nie chce sprzedać. Fajnie tylko, że jest taki odpływ, już wam pokazuję. Tutaj jest też, to jest bardzo płasko dookoła tutaj tych części tej wyspy. Dlatego jak się tylko zrobi odpływ, to ten odpływ jest kosmiczny. Tam jest właśnie taki punkcik. Świetne miejsce, no ale tutaj już wszędzie woda wyschła. Może wam się wydaje, że jeszcze nie, ale... Znaczy nie wiem, czy to tak widać w kamerze, no ale odpływ się zrobił. Zobaczcie, tutaj stacja benzynowa wygląda tak. Sklepik lokalny. Restauracje. 7-Eleven, no to normalka. Właśnie idziemy do niego coś kupić. I relaksik do hotelu. No tutaj to jest muzułmańska wyspa. Także jak ktoś chce sobie przyjechać, walnąć piwko albo coś, no to tylko w resortach, z tego co wiem. Przynajmniej tak było. No bo że już są jakieś takie lokalne sklepiki też, które akurat prowadzi ktoś, kto się tym przejmuje, to może możecie. Ale wydaje mi się, że wcześniej było tylko, że w resortach można. Jak będziecie w 7-Eleven i z napojów byście czegoś szukali, to z takich moich polecajek witaminka C. Wiesz, no w ogóle te one są ogólnie dobre. Lala na przykład lubi tą z pH wodę. Mi ona na przykład bardzo nie smakuje. Tutaj z kolejnych ciekawych rzeczy, no to właśnie to co mam. Jak będziecie szukać wody kokosowej akurat w sklepie, to pamiętajcie, że taka Coco Max to jest naprawdę 100% kokos. Ona jest pyszna. Tutaj jest dalej rzeczy, jak ktoś tam lubi słodzone napoje, no to herbata, cytryna z miodem, świetna. Bardzo lubię. Tutaj Coca-Colę, to tam żadnego szału nie ma. Kawka ma Nescafe. Bardzo dobre, bardzo lubię. Chociaż też jest słodka. No i klasyczek. Tutaj fajne są witaminki, to też jest fajne. Ale tajski Red Bull. Bo nie wiem czy wiecie, może dużo osób wie, inni wiedzą. Red Bull powstał w Tajlandii. Dopiero później Austriak chyba tak, wprowadził go w Europie, dodał gazu. I dlatego teraz macie Red Bulla gazowanego. A oryginalny to jest taki właśnie mały szocik. Co wziąłeś? Ja właśnie robię polecajki, co tu można polecić też. To też bardzo polecam. Masz to? Wziąłeś to? Nie. Weźmy. A ja jeszcze bardzo lubię to. Patrzcie. Suszona ryba. To jest taki snack, taka przekąska. Różne rodzaje, są różne smaki. Tutaj możecie sobie kupić suszonego kalmara na przykład. A nie, czekajcie, sorry, to też jest ryba. Kalmar jest tu obok. No nie no, są takie niektóre rzeczy, że
Szodno, ale oni lubią. Dobra, do kasy. Tutaj sobie glony możecie kupić do jedzenia. Zaraz będziemy mieć jeszcze więcej rzeczy, więc jak to jest. Im dłużej coś w sklepie, tym bardziej. No ale chodź jeszcze zobaczymy coś. Tutaj są mleczka. O, tutaj są suszone kalmary właśnie. Tutaj to możecie zobaczyć jakieś przyprawione różne. Na przykład barbecue. Piotrek uwielbia. Fuj, to w ogóle tak śmierdzi, że jak to weźmiecie i otworzycie, no to od razu jest. Piotrek bardzo lubi. Z- Wiele razy. z- Ile razy z jego buzi czułam, że to jadę. A może to od ciebie? Sama se dowaliłaś, moja droga. No. Co tu jeszcze ciekawego? Te witaminowe szoty ostatnio pijemy, te peptydy i tak dalej. Na zdrówko, protein shake'i też są ciekawe. Ale best of the best i zawsze numer jeden będzie. O, nie ma. Ej, ale jest. To jest coś nowego, a właśnie wezmę jednego. To jest coś nowego, co prowadzi. I normalne tosty były teraz, ale właśnie nie ma nawet. Szynka, ser. I wprowadzili niedawno nowe smaki. Zrobili właśnie Hawaiian Pizza Sandwich. Jest petarda. Bardzo wam Jak polecam. ktoś lubi hawajską pizzę. Tak, ktoś lubi, bo ja na przykład uwielbiam. I to jest bardzo, bardzo dobre. A jakbyście się zastanawiali jeszcze w sprawie na przykład takich gotowych posiłków, co tutaj sprzedają, to te posiłki są też naprawdę dobre. Oni wam odgrzewają na miejscu. Przytrzymaj. Odgrzewają nam wam na miejscu i sobie można to fajnie zjeść. To jedliśmy ostatnio w domu. To? Nie wiem. Coś podobnego. Ja nie jadę. Ja to jadłem i dobre to było, naprawdę dobre. Ale myślę, że jak tam daje tłuste kawałki kurczaka. Nie wiem. O, tu jest patrat pao z jajkiem. Całkiem spoko to jest. I kawa w 7-Eleven też jest bardzo dobra. Są zarąbiste. I rolki sushi też są pyszne, no. Tu jest jakiś chyba dzisiaj bida trochę, chyba nie dojechał towar. Kawka z 7-Eleven, tylko tutaj jest jeszcze taka all cafe, to jest jeszcze trochę inne. W normalnych tych za 20 albo 25 tajskich batów, czyli macie niecałe 3 zł. Americano. Świetna jest, bardzo dobra. Śmiało mogę polecić. No i alkoholu tu się nie kupi, no. Znaczy my i tak nie chcieliśmy kupić, ale tu na Kaojaj, tylko w resortach. pina coladę mam. W resortach tylko można dać, no w resortach mogą dać. No i przyjechaliśmy teraz w inną część wyspy, na Loch Parrot Beach. Tutaj jesteśmy niedaleko Santia Hotel, czyli najbardziej takiego popularnego, ekskluzywnego. Ty, a może zjemy sobie później roti, co? No, bo teraz. Teraz? Teraz nie. No, takiego najbardziej znanego, ekskluzywnego hotelu właśnie tutaj, który jest. Później do niego pójdziemy. Ale chcę wam najpierw pokazać plażę. Trochę wieje. Ale patrz, z tej strony nie ma odpływu praktycznie. No, przecież jesteśmy z boku. No i tutaj się zaczyna ten Santia Resort. Ale to jest ciężko wam wytłumaczyć, jak on jest wielki. Bo on całą tą górę zajmuje. Tam są wszędzie domki. No ale w sumie jest drona. Zaraz będzie widać. Tylko idziemy się najpierw coś napić. Fajne jest to, nie ma leżaków. Tutaj tylko leżą materace elegancko. Tu z tyłu też takie bardziej krzesła. To jest właśnie wszystko w takim drewnianym, starym stylu. Byłem tu już 2 razy. Raz nawet tu mieszkaliśmy. Świetnie było. Patrzcie. Wszystko słupy, wszystko poozdabiane ładnie. Tutaj ma się masażyki. Tutaj takie tajskie łódki porobione jako leżaki na basenie. Fajnie to strzemić nad tymi leżakami. Ciekawe wyglądają. O, i każdego do pokoju taki busik wozi. No bo dość daleko tam jest. Ale jak ktoś ma dużo pieniędzy i chciałby spędzić fajnie czas na tej wyspie, no to zdecydowanie ten hotel mogę polecić. Sprawdzałem wczoraj, żeby go zarezerwować. No ale cena za noc teraz to było 2200 zł. No, 20 000 tajskich batów. No to jednak dużo, bardzo dużo. A tam gdzie mamy ten domek,
to w sumie połowę mniej wyszło. A jest naprawdę świetne, super lokalizacja blisko portu, bo tutaj musieliśmy jeszcze kolejne 20 minut jechać. To jest po innej stronie wyspy w ogóle. Siemanko, siemanko, zaczynamy kolejny dzień na tej pięknej wyspie. Właśnie idziemy na śniadanko, później prawdopodobnie pakujemy nasze manatki, ruszamy na zwiedzanie, a jeszcze później weźmiemy sobie prawdopodobnie łódkę i popływamy tutaj po bliskich wysepkach. Żeby Wam dać fajną propozycję, co tu można robić, jak się tu przypłynie. Fajne ostrzeżenie. No stupid people beyond this point. Dobra, tu było owocki, już jest końcówka, no bo już się kończy śniadanie. O, patrz co jest, bierzemy zaraz. Tu jakieś włosy, szyneczki. Szyneczki były przepyszne, kaczka też była przepyszna. Te kanapeczki, Lalic, te kanapeczki są pyszne. Chicken satay i panie osobno jeszcze robią pyszne rzeczy, ale naprawdę mega smaczne jedzenie. Normalnie nie poznajemy tego miejsca, tu jest tyle ludzi, właściwie tu skuterów zaparkowanych. I tu nigdy nie widziałem tyle ludzi naraz. To zawsze było pusto. Nie, no wiadomo, tu ogólnie tu wyspa to jest, macie totalny chill. Jak szukacie spokoju, szukacie miejsca, gdzie sobie odpoczniecie, tak naprawdę odpoczniecie, bez tłumów ludzi i w ogóle hałasu, korków i tak dalej. Koh Yao Yai jest najlepszą wyspą tutaj w okolicy Phuket pod takim względem. A to, że tutaj stoi, wiecie, 20 skuterków, to dla nas to jest dużo, bo tu w porównaniu jak było wcześniej, że nie było żadnego praktycznie. Tak, także to tylko dlatego mówimy, że dużo, a tak naprawdę to jest bardzo mało. Przyjechaliśmy tutaj na takie miejsce bardzo piękne, które właśnie jest tam. Troszkę jest teraz duży przypływ. Co mamy tu klapki? Czy bierzemy? Czekajcie, muszę Wam powiedzieć, o co mi chodzi. Tu jest taki cypel. I wszystko zależy od tego, czy jest odpływ, czy przypływ. On się coraz bardziej pokazuje. Na samym końcu jest wysepka. I no widać, że w niektórych miejscach ludzie mają... Ło, tam mają wody po pas. To nie, to chyba nie idziesz tam. Ale jakbyście tu przyjechali w czasie, jak się zaczyna przypływ, to jest naprawdę świetne miejsce. A ja, że zrobię to na patencie, po prostu przelecę tam dronem. Zobaczcie, jaka tu jest długa plaża, bardzo długa. Parę pojedynczych osób. To jest zaleta tej wyspy. Tak w ogóle, za 2 dni lecę do Argentyny. Wylatuję dokładnie we wtorek wieczorem. W sumie jak to oglądacie, to nie będzie za 2 dni. To może być nawet dzisiaj albo było wczoraj. Także przez kolejne, nie wiem ile dni, zobaczymy jak będzie z internetem, ale myślę, że będzie jeden odcinek z Buenos Aires, a później z wyprawy odcinki będą prawdopodobnie dopiero jak wrócę. Ponieważ wydaje mi się, że nie będzie tam internetu takiego, żeby wysyłać, chociaż nie mówię na 100%, bo jeżeli będzie możliwość kupienia, nawet jak to będzie drogo, ale będzie możliwość kupienia, to kupię internet. Tyle, że wiem, że ostatnie 5 dni, 5 albo 6, zależy od pogody, i będziemy już robić atak szczytowy. Tam będzie obóz chyba 2., 3., 4, to jest atak szczytowy. To wiem, że wtedy może być bardzo słabo z internetem, że mogę praktycznie go nie mieć, ale zobaczymy. Chciałbym wysyłać na bieżąco, żebyście na bieżąco mogli widzieć, jak mi idzie ta wyprawa. Powiem Wam szczerze, że ekscytacja jest coraz większa. I już wiem, że już to jest tak blisko, już naprawdę dużo szukam fajnych informacji na internecie, oglądam filmy o tym, jak ktoś był już na wyprawie.
Ciekawy będzie. Wiecie, co jest w tej górze takiego wyjątkowego, że tylko 30% ludziom udaje się ją zdobyć. Jest tam bardzo wietrznie, bardzo zimno. No i wiadomo, 7000 to już jak ktoś nie zrobi dobrej aklimatyzacji lub ma problemy, nie uda mu się. Ktoś, kto nie lubi bardzo mrozu i szybko przemarznie, nie uda mu się. Wiecie, to są statystyki, nie wiem, czy się udaje więcej osobom to zdobyć, czy nie, ale ta góra ma to do siebie, że jak się zaczną tam śnieżyce, wiatr, mrozy i tak dalej, no to się nie uda. 2 tygodnie temu było tak, tydzień temu było tak, dobra, 10 dni może, że była taka śnieżyca, namioty zasypało prawie po sam dach i na drugi dzień zamknęli park. Nie można było wchodzić, a ci, którzy byli, to chyba musieli schodzić z tego co wiem. Wiadomo, bezpieczeństwo number one. No. I tam sobie idziecie. I wysepka. A z tej strony to wygląda tak. Przyjechaliśmy właśnie do takiego jednego z miejsc, które nazywa się Koh Yao Elephant Home and Care. Możecie zobaczyć, jakie są pakiety, jak tutaj przyjedziecie. Sorry, kap. Macie Elephant Care, możecie po prostu coś zjeść, nakarmić słonie, umyć je, zdjęcia porobić, pospacerować z nimi. How much for cooking class? 1,600 baht. O, macie tutaj też lekcje gotowania, 4 różne menu do wyboru. How many dishes cooking? 4 dishes? Yeah, or... yeah, 4. 4 dishes, no 4 różne dania gotujecie. 1300 tajskich batów. O, zobacz, jest napisane, że no riding. No, czyli to macie typowo sanktuarium. Nie można jeździć tutaj na słoniach. Patrzcie, jaka to lokalna chałupka. Co jest Tajlandia taka jak starych lat. Chociaż w wielu miejscach możecie takie rzeczy zobaczyć oczywiście. Wielu, ale pamiętam, że jak pierwszy raz przyjeżdżałem do Tajlandii w 2011 roku, to na Phuket było wiele takich miejsc. Było tak bardziej dziko. Wiadomo, że się wszystko zmienia oczywiście. Ale macie możliwość, że to jest tylko pół godziny od Phuket, możecie sobie tutaj zawsze przypłynąć. Przyjechaliśmy teraz tutaj na plażę Lo Chak. Zobaczcie, jak ładnie wygląda. Puściutka plaża. Tu kamienie są. Gdzie? Aha, no, jak się wchodzi do wody, są kamienie, no. Ale nie wszędzie. Ale kolor wody piękny. Tam dalej sobie pójdziecie. Palemki ładne. Tu też, ciekawe, czy to jest jakiś resort, czy co to jest? Przyjechaliśmy tutaj z boku zobaczyć, jak to wygląda. Jest taka miejscówka. Barek, możecie sobie coś zamówić. Właśnie sobie kokoska walniemy. Się zrelaksujemy tutaj przez chwilę. Dużo czasu nam nie zostało, że jeszcze nie możemy jeden dzień tu zostać. No ale trzeba wracać, bo jutro zaczynamy drugi tydzień obozu na mój kamp. Barek, fajnie palmy skrzyżowane. To było pokazane, że tu gdzieś jest yoga, muay thai i tak dalej. Gdzie to niby jest? Ale powiem wam tak. Mieć taką miejscówkę, biały piasek, piękną wodę, nie pozamiatać liści nawet, jakiś syf jest, słabo trochę. No i to są zalety tej wyspy. Idziecie na plażę, ludzi można zliczyć na palcach jednej ręki. Poza sezonem, to jeszcze wam zostanie miejsce na tej ręce.
A tam jest może to Muay Thai. Bo źle tu wszedłem. Fajnie było znaleźć właśnie takie miejsce. Tylko co chwilę Polaków tu spotykam. Cały czas. Kolejne miejsce na naszej mapie, które dzisiaj zwiedzamy. W Hing Kong Beach. I tutaj jest taki... jakiś beach bar. Tu trafiliśmy z takim przypadkiem. O, i taka restauracja ładna. Bardzo ładna nawet. Tylko akurat się już odpływ zrobił teraz. Godzinę wcześniej niż wczoraj. Kurde, tu kolejny port. Nawet nie wiedzieliśmy. O Boże, jaki tam jest ładny resort daleko też. A może jest. Ale się zrobił straszny odpływ. Przyjechaliśmy teraz do restauracji. Teraz dostaliśmy od naszej ziomalki, Sawadikap. Ziomalki Giulietti. Nazywa się Blue Tamarin. To jest przepyszne jedzenie. Zaczynamy kolejny dzień na obozie na Muay Camp. Ja dzisiaj już nie trenuję ze względu na to, że za 2 dni wyjeżdżam. W sumie nie, jutro w nocy wyjeżdżam. Także pokazuję tu coś chłopakom na amatorskiej grupie. Dzisiaj wam troszkę opowiem o tym, na co trzeba uważać w Tajlandii i za co można mieć duże kłopoty. Ale to troszkę później, po treningu. 5 pokoi zostało jeszcze na luty. 8 do 22. Jakby ktoś chciał przyjechać, zapraszam serdecznie. Teraz powiem wam o paru rzeczach, na które musicie bardzo, ale to bardzo uważać, jak jesteście w Tajlandii lub jak lecicie do Tajlandii. Pierwszą, najważniejszą rzeczą, która zmieniła się jakiś czas temu, to są e-papierosy. E-papierosy, no już w sumie w tamtym roku niby legalnie nie można było ich tu przywozić, ale ludzie przywozili, jakoś nie było z tym jakiegoś większego problemu. W tym roku jest całkowity zakaz używania, posiadania, przywożenia do Tajlandii. Jeśli policja zobaczy gdzieś, że palicie papierosa lub zatrzymają was do kontroli i będziecie mieli tego papierosa przy sobie, zabierają was na komisariat i oczywiście zaczyna się straszenie, że traficie do więzienia, że to jest nielegalne, że to jest traktowane tutaj nawet jak narkotyki. Oczywiście, żebyście zapłacili najwyższą karę. Minimalna kara, jaką zapłacicie na komisariacie, to jest 20 tysięcy tajskich batów. Zapomniałem o 1000 dodać, czyli jakieś 2200-300 zł. To jest minimalne. To zapłacicie na pewno. Policja oczywiście będzie chciała powie, że was muszą zatrzymać, będziecie mieli robione zdjęcia itd., itd. Możecie dostać nawet do 50 tysięcy tajskich batów kary, co jest kwotą 5500 zł w górę, bo różnie stoi. Musicie na to bardzo uważać. Z kupnem a papierosa na miejscu, bo jak już nie przywieziecie, parę osób pyta, czy można kupić. Z kupnem a papierosa jest tak, że kiedyś chodzili ludzie i normalnie sprzedawali je. Mimo że były nielegalne, to i tak chodziły takie panie różne i sprzedawały te papierosy. Teraz nie ma tak dobrze. Teraz nawet oni są zatrzymywani za to. Papierosy są tutaj uważane za bardzo, ale to bardzo szkodliwą rzecz. I ja też tak uważam, że są bardzo szkodliwe. Także no, palenie tego to moim zdaniem jest wielka głupota, ale są ludzie, którzy palą. Dlatego powstrzymujcie się tutaj, nie palcie papierosów. Jak już macie przyjechać na wakacje tutaj, no to już polecam kupić sobie normalne i normalne palić, ponieważ e-papieros może was bardzo dużo kosztować. Przede wszystkim pieniędzy, a drugie nerwów. A do tych, którzy już bardzo będą chcieli je mieć, to palcie sobie tam, gdzie nie widać
Jak już je nosicie, to tak, żeby nie znaleźli. A czy kupić wolno można na miejscu? Są miejsca, że jak dobrze zapytacie gdzieś, to z podlady wam sprzedadzą. Tak to wygląda. Kolejna rzecz. Palenie papierosków, które rozweselają trochę bardziej. Nie będę wymieniał, bo mi zablokują film. Ale dobrze wiecie, o co chodzi. To, co jeszcze niedawno było legalne i można było kupić na każdym kroku, od jakiegoś czasu w połowie legalne. Ponieważ dalej są kofiki, gdzie kupicie bez problemu. Normalnie wam sprzedadzą, nic nie pytają. Niby teraz jest tak, że trzeba mieć, wiecie, niby tylko taką specjalną medyczną. No ale wiadomo, że to jest też normalne. I nie można palić w miejscach publicznych, bo od razu macie za to kłopoty, macie ogromną karę za to i kłopoty, po prostu. Posiadanie przy sobie to jest takie 50-50. Zależy, na jakiego policjanta traficie. Jeden to oleje, a drugi da wam mandat i wam weźmie. Tak to wygląda. W sklepie idziecie, kupujecie bez najmniejszego problemu. Tam są też miejsca takie, w których sobie można po prostu zapalić. Gdzieś jak się w miejscu, które nie jest publiczne, też sobie możecie zapalić, też nie ma problemu. Ale pamiętajcie, że zasady w Tajlandii się delikatnie zmieniły. Także też na to uważajcie. Ale podkreślam, kupić normalnie możecie, bo sklepy są wszędzie, tak jak były. No, czy może ich połowa mniej jest, ale dalej są. Posiadać przy sobie 50-50, ale nigdzie nie palić w miejscach publicznych, bo za to będziecie mieli problem. Wcześniej niby też tak było, ale tego tak nie weryfikowali, nie było to tak jakoś, jak to mówić, nie uprzykrzali ludziom życia. Ale teraz jest troszkę inaczej, także warto na to uważać. Przypomniałem sobie właśnie kolejną bardzo, ale to bardzo ważną rzecz, za którą można mieć bardzo duże kłopoty w Tajlandii i można trafić do więzienia. Czyli wizerunek króla. Pamiętajcie, wizerunek króla jest tutaj świętością. Jest on po prostu wszędzie, ponieważ król w tym kraju jest traktowany jak król właśnie. Jest królem, jest głową państwa. Takie rzeczy, o których na przykład dużo osób może nie myśleć, ale króla macie na banknotach. Za przetarganie banknota w Tajlandii publicznie, jak ktoś zauważy, jakiś tutaj zauważy, zadzwoni po policję, możecie trafić do więzienia. Za podeptanie banknotu tak samo. Za jakieś, nie wiem, coś, gdzieś obrazicie jakoś króla, tak samo. Nie wolno tego robić i no lepiej nie robić. Znam przypadek tutaj chłopaka, który zrobił sobie żart, zwinął sobie jako papierosa banknota, spalił i trafił do więzienia za to. Tutaj więzienia są jakie są, nikt z was raczej by do nich nie chciał trafić, także lepiej myśleć, co się robi, bo czasem z głupoty, po pijaku, ktoś sobie pomyśli, że sobie zrobi śmieszny żart, a ten żart tutaj nie będzie wcale żartem, tylko będzie konsekwencją tego, że traficie na parę miesięcy do więzienia tajskiego. Albo zapłacicie okropnie duże pieniądze, ponieważ Tajlandia, wiadomo, jest jaka jest, można tu bardzo dużo załatwić pieniędzmi, ale nie zawsze. Myślę, że król to jest taka świętość, że z tym raczej tak łatwo by nie było. Będzie taka sytuacja. To jest taki czwarty przykład, który musicie wiedzieć. Szczególnie młode osoby, no bo starsi to wiadomo, raczej nie, ale młode osoby. Będziecie na takich ulicach, na przykład jak na Phuket, na Bangla Road. Pojedziecie gdzieś na turystyczne dzielnice, ulice imprezowe, na przykład Khao San Road lub gdzieś na Pattayi. Będą ludzie, którzy będą podchodzili i pokazywali wam tak, że coś wam załatwią. Pierwsza, najważniejsza sprawa. Nigdy, ale to nigdy nic nie kupujcie od takich osób, szczególnie Tajów, podkreślam, ponieważ albo oszukają was na duże pieniądze, no bo wiadomo, to nie jest tanie, także oszukają was, albo druga sprawa, to będzie ktoś podstawiony przez policję i on wam coś sprzeda, kawałek dalej aresztuje was policja, będą straszyć was więzieniem, oczywiście długoletnim, i wyciągną od was bardzo, ale to bardzo dużo pieniędzy, albo traficie do więzienia. Też tak może być. Wiadomo, nie masz pieniędzy, trafiasz do więzienia. Tak to będzie wyglądało. Także jeśli ktokolwiek pomyśli o tym, wiecie, ktoś się upije, no wiadomo, są czasy jakie są. Ktoś się upije, pomyśli, żeby coś kupić, zaproponowali mu. Nigdy tego tutaj nie róbcie. Właśnie przyjechałem zobaczyć jedną miejscówkę, gdzie bardzo dużo ludzi tutaj przychodzi sobie na zachód słońca. Akurat oczywiście teraz nie jest zachód. Cześć! I chcę wam ją pokazać od razu. To jest między Kamala
a Patong. To mniej więcej po środku. Nigdy tu nie byłem. Tylko z chęcią zobaczę. W ogóle, jak ktoś leci do Tajlandii, jakiś czas temu wprowadzili rejestrację elektroniczną. Wcześniej dostawaliście w samochodzie taką karteczkę do wypełnienia i to wystarczało. Teraz to wycofali. Teraz wszystko robi się online. Czyli możecie to zrobić wcześniej, zanim lecicie i wtedy bardzo prosto po prostu idziecie, od razu pokazujecie QR kod, który dostaliście i przechodzicie szybko przez bramkę. Ale są ludzie, którzy o tym na przykład zapomną, jak lecą do Tajlandii. Na przykład ja. Za każdym razem o tym zapominam. I na lotnisku też to możecie zrobić. Nie ma takiego stresu, bo ktoś ostatnio mi mówi, kurczę, za chwilę wylatujemy, nie mamy tego, nie wpuszczą nas. Nie przejmujcie się. Od razu jak wychodzicie z samolotu, macie duży taki baner, żeby zeskanować, wypełnić sobie to. Wypełnienie tego zajmuje 2 minuty może i spokojnie podchodzicie później i sobie to dajecie. Dodatkowo jak jesteście na Phuket, bo nieraz jest tak, że wyląduje naprawdę bardzo dużo samolotów na raz i kolejka jest taka, że 2 godziny trzeba czekać do odprawy. Macie specjalne miejsce, a w ogóle tam wcześniej jest jeszcze kantor. To wszystko jest specjalnie tak ułożone, także się nie martwcie. Jest kantor, w którym sobie zamieniacie pieniądze. Zamieniacie sobie 200 tajskich batów i jak macie 200 tajskich batów, płacicie i przechodzicie bez kolejki. Czyli kosztuje to 20 zł, to żeby nie stać 2 godziny w kolejce i nie marnować czasu. Ja osobiście uważam tak, że jeżeli wyląduje tylko jeden samolot, spoko, nie trzeba tego kupować, bo to szybko idzie. Ale jeśli wyląduje parę samolotów, zawsze warto zapłacić to 200 tajskich batów i nie stać 2 godziny albo nawet i dłużej w kolejce. Szczególnie to jest tak, jak macie międzynarodowy lot, jak lądujecie tam, to jest nieraz kolejki są takie kosmiczne, na przykład jak 3-4 samoloty naraz wylądują, no dużo czasu się traci. No po co marnować czas, jak takim łatwym sposobem można to załatwić. O, patrzcie jak to wygląda. Jakim cudem ja to nigdy nie byłem. Czekajcie, gdzie tu się idzie? Bo tu. Nie no, na zachód słońca to coś pięknego tu jest. Bajka. Piękne polemki. Skały prawie jak na Seszelach. Tutaj w ogóle kawałek dalej pojedziecie na zakręcie. Jest dużo różnych takich barów z miejscówkami. Przybliżę. Z miejscówkami, gdzie możecie sobie fajne zdjęcia porobić. Właśnie bardzo warto tutaj na zachód słońca sobie przyjechać. Jeżeli wychodzą piękne miejsca, piękne zdjęcia, to jeszcze dodatkowo no fajnie sobie tutaj można go pooglądać. Kolejna rzecz, na co trzeba obowiązkowo zwracać uwagę w Tajlandii. I nie mówię tylko na Phuket, w każdym miejscu jak przyjeżdżacie. Skutery. Każdy tutaj wynajmuje skuter. Znaczy może nie każdy, ale większość ludzi. No wiadomo, najłatwiej się tym skuterkiem tutaj przemieszczać. I ze skuterami jest tak, że musicie mieć międzynarodowe prawo jazdy, czyli prawo jazdy, które idziecie do urzędu. Jeśli macie swoje prawko, idziecie do urzędu, wymieniacie na takie papierowe i to jest międzynarodowe. Bardzo, ale to bardzo ostatnio to sprawdzają, ale to jest Tajlandia. To nie jest tak, że jak nie macie tego prawa jazdy, to traficie do więzienia. Bo jeśli was policja zatrzymuje, to za brak prawa jazdy dostajecie karę 1000 tajskich batów, czyli 110 zł. Opłacacie na miejscu, przeważnie na miejscu się opłaca i jedziecie dalej. Jak jedziecie bez kasku, dostajecie też 1000 tajskich batów kary, opłacacie i też jedziecie dalej. Ale bez prawka to tam pół biedy, tu większość jeździ bez prawka, ale bez kasków nigdy wam nie polecam. Jeździcie w kaskach, ponieważ dla własnego bezpieczeństwa. Zdecydowanie. I co do skuterów jeszcze. Tak samo skutery wodne, jak i normalne skutery. Zawsze przy wynajęciu sprawdzajcie skuter dookoła. Sprawdzajcie każdą ryskę, każde wgniecenie, wszystko. Musicie mieć zrobione zdjęcia lub filmik, żeby później przy oddaniu nie było sytuacji, że ktoś powie, że wam nie odda pieniędzy ze względu na to, że tu jest porysowane, tu się pewnie wywróciłeś i tak dalej, i tak dalej. Takie rzeczy się tutaj dzieją. I o tym trzeba mówić, ponieważ można wtedy się zdenerwować, mówić jaka to Tajlandia jest zła, a to jest po prostu tak, że trzeba wcześniej sprawdzić, trzeba mieć zarejestrowane, że tak jest i wtedy później pokazujecie, było, nie ma problemu. Ze skuterami są częste takie sytuacje tutaj. Oni później wzywają policję, jak ktoś nie chce zapłacić. Policja jak przyjedzie,
zawsze stanie po stronie Taja. Także i tak będzie trzeba zapłacić karę. I tak. A za skutery wodne dość duże kary dają. Bo parę osób już tutaj było takich, które miały jakiś taki problem ze skuterami wodnymi. No i tam chyba też było już 20 albo 30 tysięcy tajskich batów kary. A tak się nazywa to miejsce, które wam przed chwilą pokazywałem. Z tymi fajnymi miejscówkami, co zdjęcia można porobić na zachód słońca. Cafe Phuket Viewpoint, ale tutaj jest parę tych takich restauracji, bo nie zawsze tutaj jest miejsce, bo to jest dość popularne, ale jeśli nie tu, to obok zawsze gdzieś coś znajdziecie. Przyjechałem do The Element, czyli jednej z siedli, których sprzedajemy teraz mieszkania. Tu już w sumie została resztka, jeszcze w takiej promocyjnej cenie zostały chyba 3 albo 2. 100 tysięcy tajskich batów za metr, zostaje to mieszkanie już ponad 50 metrów. Także jak ktoś chce, to zapraszam do naszej agencji, ale do osób, które kupiły, chcę wam pokazać, jak prace idą. Z tyłu już jest dach, tutaj już robią dach w tym budynku, tutaj jeszcze 2 piętra, tam jest raz, 2, 3, o, tam już w ogóle ściany robią. To super, to idzie. Do grudnia ma być oddane, także super, 3 miesiące przed czasem. A jak ktoś jest zainteresowany, zapraszam do Twiz Real Estate po więcej informacji. Tutaj basen będzie. Tu też super, już ściany robią. O, tu to już w ogóle super idzie. Wow, ale z tym lecą. Żury są. Pięknie, pięknie. Kolejna sprawa, o której warto wiedzieć, jest to, że Tajowie uważają głowę za świętą. Nie można Tajów dotykać w głowę, bo jest to dla nich bardzo wielką obrazą. Także naprawdę też pamiętajcie, żeby na to zwracać uwagę. Tajowie są naprawdę bardzo miłymi ludźmi. Są przemiłymi, są uśmiechnięci i bardzo mili, ale wymagają też tego, żeby ich szanować. Szacunek w Tajlandii jest najważniejszy. Widziałem tutaj nieraz takie sytuacje, że ludzie po prostu myśleli, że jeżeli oni przyjeżdżają tutaj jako turyści, to mogą wszystko. Ale nie, pamiętajcie o tym, że wy jesteście tutaj gośćmi. Wy przyjeżdżacie do Tajów i ten szacunek mi się należy i to bardzo duży. Ponieważ jeśli wy uważacie, że wy przyjeżdżacie, Tajowie żyją z waszych pieniędzy i bez was to na pewno by zginęli. Nie, mylicie się. Jeśli nie ty, to przyjedzie ktoś inny. Ktoś, kto okaże im szacunek, ktoś, kto będzie tak samo uśmiechnięty, ktoś, kto przyjedzie tutaj po to, żeby cieszyć się Tajlandią i szanować tych ludzi i ich zwyczaje. I to jest naprawdę bardzo ważne. Bardzo też ważną sytuacją jest to, sytuacja, której lepiej, żeby się nie zdarzała. Wizerunek Buddy w Tajlandii jest bardzo, ale to bardzo dla nich ważny. Nie róbcie sobie tatuaży z Buddą. Ja kiedyś popełniłem ten błąd, oczywiście już tego tatuażu nie mam. Po tym jak się dowiedziałem, żeby z szacunku do nich nie powinno się dziarać Buddy, nie tatuować Buddy, o to chodzi. Trzeba szanować figurki. Jak widzicie gdzieś jakąś figurkę, nie można się na przykład na jakieś figury spinać albo coś, nie robić tego, ponieważ jest to bardzo mocno tutaj karane. Jak widzicie mnicha, na przykład jedziecie, nie wiem, w autobusie, w meczu albo gdziekolwiek w Tajlandii, na przykład w Bangkoku, mnicha zawsze trzeba puścić. Mnich jest tutaj traktowany jako święta osoba i możecie zobaczyć nawet w metrze w Bangkoku. Jest taki obrazek, są specjalne fotele i jest obrazek na przykład kobieta w ciąży, ktoś chory, mnich, osoba starsza, to mnich zawsze jest na pierwszym miejscu, że mnicha trzeba puścić, ponieważ on jest tutaj darzony takim ogromnym szacunkiem. I wy też musicie wiedzieć o tym, że też z szacunkiem trzeba się obchodzić. Jak widzicie, ładnie się ukłonić, powiedzieć dzień dobry, sawadee kap po tajsku, to po prostu nic nie mówić, ale starać się być miłym. Kolejna sprawa, która dotyczy się szacunku Tajów i miejsca, w którym jesteście. Przede wszystkim, moi drodzy, pamiętajcie o tym, że w Tajlandii oczywiście panuje buddyzm, ale też coraz więcej jest tutaj wyznawców islamu. I odpowiedni strój to jest naprawdę nic wielkiego dla was, a jednak dla Tajów jest to wielkim okazem szacunku. Jeśli idziecie do świątyni buddyjskiej, musicie pamiętać o tym, kobiety muszą mieć zasłonięte ramiona i zasłonięte kolana. Faceci mogą mieć krótkie spodenki, ale takie do kolan i koszulkę z krótkim rękawkiem, ale nie bez koszulki, albo koszulka taka totalnie, że same ramionczka. Dodatkowo, ostatnio była taka sytuacja na przykład, że dzisiaj tam jechaliśmy przez
muzułmańską dzielnicę szły dwie Rosjanki w samym stroju kąpielowym. Całkowicie, jakby były na plaży, a nie były na plaży. Nawet były parę kilometrów od tej plaży, a jakby nigdy nic szły w strojach kąpielowych. No trochę nie wypada. Nawet jak jesteście, nie wiem, w turystycznej dzielnicy i no nie wiem, no nie wyobrażam sobie, że na przykład w Polsce ktoś idzie przez rynek główny w Gdańsku w stroju kąpielowym. No, taki głupi przykład, ale tak mniej więcej to wiecie, chciałbym zobrazować. Także odpowiedni strój to naprawdę niewiele dla Was, a wiele dla nich. Sprawa wizy. Za to, jeśli przekroczycie za długo swoją wizę tutaj, jak będziecie za długo w Tajlandii, nielegalnie, oczywiście o to chodzi, bo są ludzie, którzy zostają sobie tutaj na tak zwane overstay. Czyli wiza się skończy, a oni, nieważne, zostanę sobie dłużej. Każdy dzień dłużej w Tajlandii to jest 500 tajskich batów, czyli 55 zł. Ale jeśli będziecie powyżej miesiąca, powyżej 3, powyżej pół roku, powyżej roku nawet, za to dostajecie później zakaz wjazdu do Tajlandii, można dostać na 5 lat, na 10, na 15 lub na zawsze. Dodatkowo można skończyć w więzieniu, jeśli będziecie za długo. Trafiacie do więzienia deportacyjnego i tam siedzicie ile siedzicie, to zależy też od nich, kiedy akurat jakiś transport będzie i zostajecie wyrzuceni z Tajlandii. Aktualnie najlepszymi wizami, jakie są w Tajlandii, jeśli ktoś chce dłużej tutaj zostać, jest wiza DTV, to jest Destination Thailand Visa, czyli wiza na 5 lat. Wiza na 5 lat, taką możecie załatwić sobie w tajskiej ambasadzie w Warszawie lub możecie ją załatwić tutaj na miejscu przez jakąś agencję, tylko wtedy cena jest wyższa. W Polsce ja taką wizę załatwiałem, zapłaciłem 1500 zł na 5 lat, podkreślam, czyli bardzo tanio. Albo możecie sobie załatwić tutaj na miejscu, wtedy płacić 2500. No wiadomo, biuro zarabia na tym, że załatwia Wam wszystkie dokumenty. Co do zwykłej wizy turystycznej, ostatnio w internecie pojawiły się błędne informacje lub po prostu informacje, które nie do końca są prawdziwe, sprawdzają się. Ponieważ jest teraz tak, że przylatujecie na 60 dni, dostajecie pieczątkę. Jeśli ktoś chce zostać dłużej, o 30 może sobie przedłużyć w biurze imigracyjnym za 1900 tajskich batów. Dodatkowo później wyjeżdżacie i było powiedziane, że nie można rzucić. A ja zapytałem ostatnio na lotnisku pani celniczki, czy jeśli po tych 90 dniach wyjadę i będę chciał znowu w tym samym roku wrócić do Tajlandii, powiedziała, że tak, że przyjadę, dostanę wizę na 60 dni, ale wtedy, jeśli będę chciał jeszcze przedłużyć, to wtedy tylko o 7 dni. I więcej się już nie da wtedy. Wtedy już w tym samym roku nie wiedziecie. I pojawiła się jakaś panika w internecie, że jak to, że wizy i tak dalej, ale wiele osób o tym nie wie, że wcześniej było bardzo podobnie. Też można było tylko pół roku na wizie turystycznej tutaj być, ponieważ przyjeżdżało się, dostawało się pieczątkę 30 dni, o 30 można było przedłużyć, trzeba było wyjechać, znowu można było wrócić, 30 i jeszcze raz. Jak się miało więcej niż 3 pieczątki takie w paszporcie, to już mogli Was nie wpuścić na granicę. Także wiele się w tej sprawie nie zmieniło. Jak ktoś chce też zostać jeszcze na innej wizę, możecie sobie załatwić wizę pracowniczą, work permit wizę. Możecie załatwić sobie wizę studencką, ale ja zdecydowanie najbardziej polecam Wam właśnie wizę DTV, która jest na 5 lat, później możecie ją znowu przedłużyć. Znakomita. I podobno jeszcze jest tak, ja tego akurat nie próbowałem, ale podobno jest tak, że możecie 180 dni przedłużyć w urzędzie imigracyjnym kolejne 180 i dopiero wyjechać, ale tego nie jestem pewien, ktoś mi o tym powiedział, ale ja tego nie próbowałem, ponieważ ja cały czas latam, wylatuję i po prostu na lotnisku pokazujecie tę wizę, nawet nic nie pytają Was, pieczątka i jesteście w Tajlandii. Piękna plaża Kamala. I pomyśleć, że za 3 dni to zamieniam na mrozy, te duże mrozy. Za jakieś 10 dni, może 11, na przeogromne mrozy. No, tam może być nawet koło minus 30 albo więcej. Także no, średnio. Ale cóż, wiem na co się pisze. Kolejna sprawa, o której muszę powiedzieć, za którą nic nie grozi akurat. Ale nie róbcie tego. Nie idźcie w miejsca, gdzie jeździ się na słoniach. Nie jeździcie na słoniach. Nie idźcie do miejsc, gdzie robią pokazy ze słoniami. Bo te słonie są ciężko bite, tresowane i zmuszane do tego wszystkiego przez właśnie ból. Przez to, jak są bite i katowane. Jeśli chcecie iść na słonie, idźcie sobie do sanktuarium słoni, tam gdzie te słonie są dobrze traktowane, możecie sobie zrobić zdjęcie, możecie nakarmić takiego słonia, możecie sobie go umyć i takie miejsca są ok.
ale nie idźcie do takich, gdzie jeżdżą na słoniach. Ja nie mówię przez to, że ktoś powie, o, przecież taki słoń jest wielki, on na pewno, dla niego to nie jest nic złego, że ktoś na nim jedzie. Nie, no to, że ktoś na nim jedzie nie jest złe, ale to, że ten słoń pozwala, żeby ktoś na nim jechał, przez to jak jest bity i tresowany i ma wykonywać te rozkazy, to jest złe. Także pomyślcie następnym razem, jak ktoś z Was będzie chciał iść do takiego miejsca i patrzeć na to, jak słoń musi wykonywać rozkazy i jest po prostu źle traktowany. A w takich miejscach też często na przykład są małe słoniki, z którymi się robi zdjęcie. Słonik ma przymocowaną półmetrową linkę i tylko przód, tył, nawet się nie może ruszyć. Takie miejsca nie są fajne i tam nie chodźcie. Zachodzik słońca, pięknie, jak ma być wschody. No dobra, wschód jest z drugiej strony, ale rano jest tu bardzo fajnie. 7, 8, 0 ludzi jest świetnie. Zachodziki słońca, piękne, bardzo polecam. Dziękuję bardzo moi kochani, że oglądaliście ten odcinek. Naprawdę uważajcie, szczególnie uważajcie na e-papierosy, bo wiele osób jest nieświadomych, sobie pomyślą, a co to jest e-papieros? E-papieros to kłopoty w Tajlandii. I w ogóle e-papierosy są bardzo szkodliwe, nie palcie. No, dzięki wielkie, trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie. A jak ktoś jeszcze nie subskrybuje kanału Podróże Wojownika, to zapraszam, ponieważ ruszam właśnie zdobyć Aconcagua, czyli najwyższy szczyt Ameryki Południowej. Jeden z korony ziemi. I w ogóle jest to najwyższy szczyt na świecie poza Azją. No bo wiadomo, najwyższe szczyty są w Azji. Dzięki wielkie, pozdro.